No hej, witajcie na kanale EV Repair. Tym razem mówię do Was z prawej strony, bo siedzę po prawej stronie, gdyż jesteśmy w Australii i dzięki temu pobytowi byliśmy w stanie bardzo dobrze zrozumieć różnicę pomiędzy podróżowaniem samochodem spalinowym i elektrycznym i o tym właśnie dzisiejszy odcinek, także serdecznie Was zapraszam. Oglądajcie. Słuchajcie, więc jesteśmy w bardzo specyficznym kraju, kontynencie, łamane kontynencie, w Australii, gdzie ogromne odległości na tą chwilę bardzo mocno jeszcze promują samochody spalinowe i myśmy, ze względu na to, że po prostu mieliśmy ograniczony czas, podróżowali. Część tej naszej wycieczki w Australii odbywała się samochodem spalinowym. Mało tego, był to w zasadzie dostawczy bus przerobiony na kampera, którym podróżowaliśmy aż z Sydney do Darwin, tak zwaną Stuart Highway. W tej chwili podróżujemy Teslą Model 3 Highland, Standard Range, z Sydney do Rafy Koralowej. Znowu zapomniałem do jakiej miejscowości, ale będę wiedział, bo mam tutaj wbite jako cel. No tak, super. Bundaberg, w miejscowości Bundaberg, gdzie będziemy płynąć katamaranem i będziemy nurkować. To taka zupełnie osobna historia. Więc razem z panią prezes rozmawialiśmy długi czas. I co jest lepsze, tak? Czy podróżowanie samochodem elektrycznym, czy spalinowym? No bo nie ukrywam, że ta podróż samochodem spalinowym była fajna. Z tym, że ta podróż samochodem spalinowym nie była fajna ze względu na to, że to był samochód spalinowy, tylko ze względu na to, że były to fajne okoliczności. To była taka podróż, wyzwanie. Przy Stuart Highway jest jeszcze ciągle jakimś tam wyzwaniem, aczkolwiek nie tak dużym, jakby się wydawało. No i ten samochód spalinowy przysporzył nam bardzo wiele problemów po drodze. W sensie takich, że musieliśmy się przestawić na to, żeby zatrzymywać się na stacjach i musieliśmy się zatrzymywać na tych stacjach. I te postoje były krótkie i było ich sporo, bo ten samochód dosyć dużo palił. On palił w okolicach 10-12 litrów na 100 km, co powodowało, a stacji w ogóle tam jest niewiele na tej Stuart Highway, że praktycznie co stacja musieliśmy się zatrzymywać, żeby na wszelki wypadek dotankować. Tak, żeby w razie czego, gdyby jakaś stacja po drodze nie była czynna, żeby móc ten dystans pokonać. Dodatkowo samochód spalinowy, jak wiecie, ma ten problem, że jest spalinowy, czyli zmienia biegi i jest powolny. Oczywiście bardzo ciężko jest porównywać wielkiego kampera do małej Tesli, ale jest pewna specyfika jazdy samochodem spalinowym, właśnie między innymi zmiana biegów, właśnie to, że on taki jest słaby od dołu, czyli że to jego przyspieszenie nie jest takie dobre, że to jest, człowiek ma odczucie, to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, którą ja zawsze używałem jako argument, dlaczego wolę samochód elektryczny od spalinowego, że po prostu jak się jedzie samochodem spalinowym, to ma się wrażenie, że on się męczy, czyli my jedziemy i samochód nam się męczy. Dodatkowo samochód, którym myśmy się poruszali, oczywiście nie posiadał żadnych systemów. Tak jak tutaj ja mam teraz włączonego autopilota i mogę czasami odwrócić część uwagi od notorycznego kierowania. Mogę do Was mówić. Mało tego, w Australii jest już dozwolone full self-driving, czyli samochody mogą jeździć bez trzymania rąk na kierownicy i bez koncentrowania uwagi na drodze. Ale to jest osobna rzecz. To jest temat, który jakby nie przesądza, no bo są też samochody elektryczne, które nie mają takiego autopilota i tutaj to nie jest coś, co przesądza o lepszości, czy o tym, że wybralibyśmy samochód elektryczny. Natomiast podróżowanie samochodem elektrycznym, chyba taka rzecz, która najbardziej nam się uwidoczniła podczas tych naszych rozmów, na którą zwróciliśmy uwagę, to to, że jak się jedzie samochodem elektrycznym, to próbuje się kumulować wszystkie rzeczy w jedno. Oczywiście fizjologii nie zawsze da się skumulować, ale staramy się zawsze robić tak, że jak już zatrzymujemy się na charger, to korzystamy z toalety, idziemy na lunch, robimy zakupy. Czyli staramy się kumulować wszystkie czynności w jedno. Bardzo ważna rzecz, która ma bardzo duże znaczenie w sytuacji samochodów elektrycznych, a już bardzo w szczególności duże w Polsce, nie wiem jak to działa w Australii, to jest to, że możemy samochód przygotować do jazdy. Czyli tutaj w Australii, jak wiecie, czasami temperatury są bardzo ekstremalne. My też będziemy jechać przez taki odcinek, gdzie te temperatury dzienne będą już osiągały 30 parę stopni i samochód bardzo mocno nagrzewa się wewnętrznie, jak go gdzieś się zostawiamy. Samochody elektryczne bez włączania jakiegokolwiek silnika, nawet elektrycznego, mogą napędzać system klimatyzacji, o tym też był odcinek u nas na kanale, na dole znajdziecie linka. System klimatyzacji jest zasilany wysokim napięciem i korzysta bezpośrednio z energii, która jest zgromadzona w baterii wysokiego napięcia. Więc może nam schłodzić ten samochód lub podgrzać, jeżeli jest taka potrzeba, przed ruszeniem. I tego samochód spalinowy legalnie robić nie może.
Jest niewiele samochodów spalinowych w ogóle, które można włączać w ten sposób zdalnie. Myśmy mieli akurat takiego Jeepa Grand Cherokee, którego można było z pilota włączyć z jakiejś tam odległości, on się włączał. Nie wiem, czy są teraz aplikacje, które na to pozwalają, ale ogólnie, jak nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce przepisy zabraniają w ogóle użytkowania silnika spalinowego na postoju. I za to można dostać mandat. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Nie chciałbym też, żebyście w komentarzach mnie za to linczowali. Tak po prostu jest. Ja opisuję stan rzeczy. I z tego powodu samochód elektryczny będzie lepszy. Mało tego, oczywiście, jak wiecie, możemy zrobić to w Tesli czy w innych samochodach. Już teraz w większości wszystkich nowych samochodów elektrycznych tak jest. Możemy to zrobić zdalnie. Czyli jesteśmy, nie wiem, na plaży, czy jesteśmy w muzeum, czy gdziekolwiek indziej. Włączamy sobie tą klimatyzację, schładzamy sobie samochód do żądanej temperatury, na przykład 20 stopni, przychodzimy i samochód jest gotowy do jazdy, jest schłodzony. Więc to jest zupełnie inna sytuacja. Dodatkowym atutem samochodu elektrycznego, podobnym do tego, o którym mówiłem wcześniej, jest to, że możemy ten samochód na przykład włączyć w tryb kempingowy. Czyli możemy na przykład sobie w tym samochodzie nocować i utrzymać warunki we wnętrzu takie, które pozwalają nam normalnie bytować. I myśmy to testowali, to przy okazji też Was odsyłam na innej naszej podróży na Nordkap, gdzie nocowaliśmy w Tesla Model Y przy minus 19 stopniach i podczas całej nocy samochód zużył 20% energii, która była zgromadzona w baterii. Mieliśmy jeszcze sporo energii, żeby dojechać do Superchargera i nawet jeszcze dalej. I to jest naprawdę super sprawa. W samochodzie spalinowym musielibyście zostawić włączony silnik, co byłoby po prostu niezgodne z przepisami. Kolejna rzecz, która tutaj też uwidoczniła się bardzo mocno w Australii i myśmy, znaczy oczywiście to jest argument, którego ja też często używałem, ale po prostu w tej chwili poczułem to na własnej skórze bardzo, bardzo mocno. To jest to ten argument, chyba jeden z głównych argumentów, chociaż już też bardzo mocno utracił na wartości. Chociażby między innymi Adam Borusewicz, którego pozdrawiam, zrobił Lucidem 1000 km na jednym ładowaniu. Ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że argumentem wielu ludzi, którzy stoją po stronie samochodów spalinowych, bronią samochodów spalinowych, jest to, że możemy zrobić więcej kilometrów bez zatrzymywania się. Przede wszystkim, powiem Wam zupełnie szczerze, nie było dla mnie możliwości, żeby nie zatrzymać się co 2-3 godziny. Abstrahując, że i tak jak Wam powiedziałem wcześniej, myśmy na każdej możliwej stacji się zatrzymywali i one tam były między 200 a 400 km od siebie. Ale abstrahując, myśmy się i tak zatrzymywali co 2-3 godziny, po prostu ze względu na potrzeby fizjologiczne, żeby rozprostować kości, czy żeby zamienić się za kierownicą. I samochód elektryczny no nie wymusza, no bo znowu tutaj mamy Standard Range Plus, ja sobie zobaczę, ile on w tej chwili ma zasięgu. On ma 380 km zasięgu, zrobi nam 300 km do następnego Superchargera i zostanie jeszcze 25%. Więc taki samochód z niewielką baterią, no bo on ma chyba baterii netto w okolicach 59 czy 58 kWh, on nam przejedzie 400 km tutaj w Australii. No to warunki są bardzo sprzyjające do tego, żeby te dystanse robić dłuższe. Poza tym prędkości na autostradach są ograniczone do 110. To też wydłuża zasięg zdecydowanie. Ale nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że ten samochód wymusza nam te, powiedzmy, postoje w okolicach co 2-3 godziny. I te postoje są takie właśnie, no akurat też znowu nie za długie, no bo 25-30 minut samochód jest naładowany, gotowy do dalszej drogi. Myśmy nawet ostatnio przedłużyli postój na ładowanie i ładowaliśmy się do 100% z tego względu, że po prostu musieliśmy zrobić zakupy w sklepie. A ten samochód nam się dosłownie po 15 minutach naładował do dalszej podróży, bo tych superchargerów tutaj akurat na północy, przepraszam, na wschodniej części, we wschodniej części Australii jest tak bardzo dużo, że po prostu bardzo szybko się przeskakuje z jednego na drugi. Można sobie nawet wybierać te superchargery, jeżeli ktoś chce zjechać. Bardzo podobnie jak w Europie Zachodniej. Ale o tym będzie osobny odcinek, jak tu się jeździ w ogóle samochodem elektrycznym. Więc ten argument z perspektywy takiego normalnego użytkownika, który jedzie z rodziną, czy jedzie nawet sam, o tym niezatrzymywaniu się jest absurdalny. Ja nigdy nie zrobiłem, oprócz tego, kiedy byłem bardzo, bardzo młodym człowiekiem, nigdy nie robiłem takich rekordów na to, kto dalej zajedzie. Zawsze chciałem się zatrzymać, napić się kawy, odpocząć, oczywiście skorzystać z toalety, bo to jest niesłychanie ważne. Kolejny argument, który też bardzo do mnie mocno przemawia, bo akurat w tym kamperze, w którym jechaliśmy, był system, to był samochód, który nie był zasilany z zewnątrz, to był taki semi-camper albo pseudo-camper i on miał dwa akumulatory 12V, które po prostu się doładowywały podczas jazdy i one zasilały tam lodówkę, jakieś tam niewielkie rzeczy typu oświetlenie wewnętrzne i tak dalej. I tutaj samochód elektryczny, niestety Tesla akurat tutaj jest absolutnie niedorozwinięta w tym aspekcie, ale są samochody elektryczne, czy Hyundai, czy większość też chińskich samochodów, które pozwalają Wam
korzystać z energii zgromadzonej w samochodzie. I taki samochód elektryczny jest doskonałym pojazdem kempingowym. Czyli jeżeli on ma to wszystko, co ma Tesla, czyli ma ten tryb kempingowy, ma to podgrzewanie kabiny itd., dodatkowo jeszcze możecie zagotować wodę, podłączyć sobie zewnętrznego grilla i mnóstwo innych urządzeń, bo samochody elektryczne z systemem V2L są w stanie Wam oddać energii z tych gniazdek, które są normalnie, na przykład w Hyundai są one tutaj pod tylnym siedzeniem lub są dołączone specjalne adaptery do gniazda ładowania. Te samochody oddają Wam 3,7 kW, czyli tyle, ile wynosi 16 A na jednej fazie. Czyli jesteście naprawdę w stanie zasilić bardzo dużo urządzeń. Robiliśmy takie testy przy testowaniu jakiejkolwiek Kii czy Hyundai, zasilaliśmy bardzo duże narzędzia robocze o bardzo dużej konsumpcji mocy i nie było z tym żadnego problemu. Zresztą ciężko, żeby jakikolwiek problem był. Pamiętajcie, że siedzimy na przykład w tym samochodzie na 60, a w innym i na 80, czy na nawet 100 parunastu, przepraszam, kilowatogodzinach energii. To jest tyle, że normalnie bylibyście w stanie zasilić domek jednorodzinny nawet przez parę dni. Kolejna rzecz, która w podróżowaniu wyróżnia samochody elektryczne, i tutaj z kolei pozdrawiam naszego kolegę i klienta przy okazji Rafała, który tak podróżował i opisywał mi ten sposób podróżowania, czyli on wybierał zawsze hotele z ładowaniem na miejscu. Co to powoduje? To powoduje, że jeżeli jedziecie nie dalej niż tam te 300, 400, 500 maksymalnie kilometrów samochodem elektrycznym, czyli tyle, ile wynosi jego zasięg, powiedzmy, jesteście w stanie dojechać do hotelu i przez noc naładować się prawie do pełna lub nawet do pełna, jeżeli jest to w miarę dobra ładowarka czy dobre przyłącze. I wtedy de facto nie tracicie absolutnie czasu na rzeczy związane z ładowaniem. Myśmy tak, nam się udawało parę razy, tak na przykład w Stanach, gdy byliśmy w Santa Barbara, w hotelu akurat był Destination Charger. Destination Charging w ogóle w Tesli to jest niesamowicie fajna rzecz, bo korzystając z Destination Chargingu mamy ładowanie za darmo w większości wypadków, więc podłączamy się do takiej ładowarki. Te Destination Chargery, one są oparte na wall konektorach Tesli, które jeżeli mają dobre przyłącze, są w stanie Wam przekazać 11 lub nawet 22 kW na raz, jeżeli macie odpowiednią ładowarkę pokładową. Więc korzystając z Destination Chargingu jesteście w stanie przez noc samochód naładować do pełna i jechać dalej bez wytchnienia do momentu, aż będziecie musieli podjechać do ładowarki. Więc to jest też coś, co powoduje, że de facto nie myślicie w ogóle o zasilaniu swojego samochodu. I tak naprawdę w zasięgu Waszego miejsca pobytu obecnego, czy tam nie wiem, czy to będzie Warszawa, czy jakiekolwiek inne miasto, jeżeli dobrze to rozplanujecie, jesteście w stanie podróżować bez zastanawiania się na temat tego, jak będziecie się ładować. A mało tego, bardzo często za granicą i nawet częściej dużo za granicą, czy właśnie w Stanach Zjednoczonych, czy chociażby tutaj w Australii, będziecie w stanie korzystać z Destination Chargingu. Bardzo to premiuje Tesla, no bo Tesla oprócz tego, że ma system superchargerów, na mapie Tesli znajdziecie też Destination Chargery, czyli wolne ładowarki przy obiektach docelowych, przy hotelach, przy jakichś muzeach itd., itd. I jeżeli będziecie mieli szczęście, to praktycznie dojedziecie za darmo i wrócicie za darmo. Kolejna rzecz, może już nie tak ważna, ale powiem Wam, ona bardzo często powoduje zmęczenie. Aczkolwiek samochody spalinowe teraz są w miarę dobrze wygłuszone. Myśmy niestety w tym kamperze, no ten kamper to był bardzo prosty samochód, dostawczy, więc my ten silnik żeśmy tam mocno słyszeli. Powiem Wam, że odgłos terkotającego silnika i ogólnie wszystkie odgłosy związane z pracą silnika i urządzeń peryferyjnych, jak nie wiem, skrzynie biegów i tak dalej, jest męczące na dłuższą metę. Myśmy tego doświadczali kiedyś jeżdżąc, ja tam na przykład kiedyś kupiłem samochód terenowy i jechałem z Kielc do Szczecina, wówczas to było prawie 700 km i ta trasa mnie niesamowicie zmęczyła, właśnie z tego względu, że ten samochód był bardzo hałaśliwy, no ale powiedzmy sobie szczerze, samochody spalinowe nie są teraz tak uciążliwe, jeżeli chodzi o hałas. Niemniej są dużo bardziej hałaśliwe, natomiast jadąc tą trasą, szczególnie mówię tutaj o tej trasie, na której elektryki bardzo sporadycznie spotykaliśmy i elektryk na razie jeszcze by tej trasy raczej tak na spokojnie nie zrobił, mówię o Stewart Highway, to tutaj zdecydowanie samochody spalinowe wygrywają tym, że można zabrać ze sobą bardzo duży zapas paliwa. W samochodzie elektrycznym oczywiście to wszystko też jest możliwe, ale to wymaga niesamowitej zmiany konstrukcyjnej i wożenia ze sobą dosyć ciężkich rzeczy, typu na przykład, nie wiem, powerbanki, czy chociażby generator, a generator dodatkowo to jest moim zdaniem nonsens. W sensie wożenia generatora elektrycznego po to, żeby zasilać samochód elektryczny jest nonsensem i to jest raczej rozwiązanie awaryjne, niż żeby go w normalny sposób naładować. Natomiast fakt jest taki, że tutaj widzieliśmy bardzo dużo samochodów. Sami zresztą wzięliśmy ze sobą awaryjny jeszcze kanister z 20 litrami oleju napędowego. Po prostu ze względu na to, że naczytaliśmy się, co się okazało później nieprawdą.
że zdarzają się takie sytuacje, że wiele stacji jest nieczynnych i po prostu można zostać bez paliwa. No niestety mity internetu tak działają, tak jak kiedyś ludzie nagrywali filmy, że tak strasznie ciężko jest dojechać na Nordkap, myśmy też się nadmiernie do tego przygotowali, okazało się to bardzo proste i mało tego, spotykaliśmy na drodze bardzo dużo samochodów elektrycznych. Tak, tutaj też oczywiście sytuacja tak wyglądała, natomiast są takie sytuacje, gdzie w Australii na przykład wyjeżdżamy samochodem na Outback, czyli taki już naprawdę bezdroża, gdzieś tam sobie jeździmy pomiędzy parkami narodowymi, no i wtedy faktycznie to byłoby bardzo ciężko znaleźć źródło zasilania dla samochodu elektrycznego i byłoby bardzo ciężko ze sobą wziąć dodatkowe zapasy energii. Tak, można byłoby oczywiście panele słoneczne wozić i próbować skonstruować z tego taki system, który by nas awaryjnie zasilał, no ale sami sobie zdajecie sprawę, że to byłoby kłopotliwe i to byłoby znowu też tylko rozwiązanie awaryjne. Nie bylibyście w stanie przez jeden dzień, no może w Australii, gdybyście zabrali ze sobą sporo paneli, no to może byście się w miarę naładowali. Natomiast to byłoby, no, na tą chwilę wygląda to jak nonsens. Natomiast w samochodzie spalinowym, no to bierzemy ze sobą, nie wiem, 4, 5, 2 kanistry po 20 czy po 10 litrów i jesteśmy zabezpieczeni naprawdę na długi dystans. I tutaj, jeżeli chodzi o podróżowanie w takich sytuacjach, wciąż jeszcze samochód spalinowy ma dosyć dużą przewagę. I ma to, że samochód spalinowy ma zdecydowany sens i tych samochodów elektrycznych naprawdę na tej trasie, którą jechaliśmy, było bardzo mało. Więc tak naprawdę ja nie widzę żadnych istotnych przewag, oprócz tej, której powiedziałem w ostatnim punkcie, samochodu spalinowego nad elektrycznym, jeżeli chodzi o podróże. My staramy się, jak wiecie, podróżować głównie samochodami elektrycznymi. Ta jedna podróż wyzwanie, podróż marzeń była po prostu niewykonalna w tym zakresie czasu, którym dysponowaliśmy samochodem elektrycznym, dlatego podjęliśmy decyzję o podróży samochodem spalinowym. Natomiast gdybyśmy mieli więcej czasu, na 100% byśmy spróbowali to zrobić samochodem elektrycznym i oczywiście Teslą. Natomiast nadrabiamy to teraz jadąc właśnie na rafę koralową z Sydney, tą Teslą Model 3, o czym będzie dodatkowy materiał. No i tyle. Jeżeli byście oczywiście znali więcej argumentów za samochodem elektrycznym lub przeciw samochodom elektrycznym lub za samochodem spalinowym, to bardzo serdecznie zapraszam Was do dyskusji. Dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz mega serdecznie dziękuję Wam za wspieranie naszego kanału, bo bez Was nie byłoby nas i nie moglibyśmy testować samochodów elektrycznych i nimi podróżować. Trzymajcie się, cześć!